Polska jako Polska jest najpiękniejszym krajem w Europie. To ja mówię, Hindus, gdzie w Indiach my mamy naprawdę piękne miejsce. Ja nie korzystam z publicznych transportów. Nie korzystasz, bo? Się boję. Ty czarnuchu, co ty robisz tutaj, wracaj do swojego kraju i tak dalej. Kiedy syn mi przychodzi i mówi, że on nie chce żyć, no to już była dla mnie załamka totalna. I już przeprosiłem wiele razy syna, że tak się stało. Ty przeprosiłeś swojego syna? Tak. Że co, że jesteś jego ojcem? Bo to też nie jest jego wina, nie? Mieszkasz w Polsce już 19 lat. Tak. Dlaczego zdecydowałeś się przylecieć właśnie do Polski i to tu zamieszkać? Miłość. Miłość? Tak. Ale nie do Polski, do kobiety. Do Polski też. Polska jest pięknym krajem. Do kobiet, tak. Do mojej kobiety. Resztę nie. Po ślubie nie wolno. Tak, bo spotkałem swoją żonę na Irsu. Co to takiego? W większości tego nie pamięta. To był taki messenger, forum i tak dalej, a la Usenet. Okej. I tam moja żona, a ja byłem administratorem Hash India, kanał cały. I przyszła z nickiem Paru. A ja wtedy chciałem flirtować z nią, młody i głupi nie, ale młody. Miałeś 20 kilka lat. No powiedzmy, 19. 19. I przyszła i ja od razu piosenkę pisałem, Kya Ada Kya Jalve Tere Paro. Wtedy był hitem w Indiach. To był przebój, tak? Przebój. I Marlena do mnie pisze, I'm sorry, I don't understand. Sprawdzam IP, Polska. Gdzie to jest? Aha. Sprawdzam w mapie, obok Rosji. A, dobra, Rosja. Dobra, okej. Zaczynało się gadki, szmatki. Po 12 dniach mówię do Marleny, będziesz moją żoną. Po 12 dniach? Tak, Porozmawialiście w języku angielskim? tak. Ja znam 7 języków, Marlena 6, Wow. więc możemy się dogadać. I po ślubie Marlena mi mówiła, że się ryczała ze śmiechu, kiedy ja to mówiłem. A ja mówię, widzisz, ja mówiłem prawdę, będziesz moja. Czyli poznaliście się w sieci. Tak. Po jakim czasie spotkaliście się na żywo? Jak ja lądowałem w Polsce. Ale znaliśmy tylko ze zdjęcia i tak dalej. Nic poza tym. I przyleciałeś do Polski. Uciekłem. Uciekłeś? Tak. Moi rodzice byli bardzo przeciwni. Byli ortodoks, hinduską, taki fest, że jeśli żona to z naszej kasty, i tak. Z kasty już nie tyle, ale żeby była hinduska. Hinduska to tak. przede wszystkim. A ty im oznajmiłeś, że zauroczyłeś się, zakochałeś w Tak. Polsce. I jeszcze dodatkowo kobieta, która od pierwszego związku miała też dziecko, więc to dolewało jeszcze bardziej olej, a Marlena jest 13 lat starsza ode mnie. Ojej. To jeszcze bardziej. Matce mówiłem, ale mówiłem też do swojego dziadka, święty Pan już nie żyje. A mój dziadek też był buntownikiem. On mówi, kochasz ją? Tak, ponad życie. To zrób wszystko, żeby z nią być. I zrobiłem wszystko, żeby z nią być. I potem mówiłem do mamy, że zakochałem się. I mówiłem całą historię. A moja matka do ojca. Następnego dnia nie mam w domu w ogóle internet, nic. No to znalazłem pracę w firmie, gdzie 24/7 jest internet w call centerze i pracowałem w tym call centerze, byłem na obsługi klienta dla Microsoft i Alaska Airlines. I tam miałem cały czas internet. Ale to, że ja dostaję teraz pensję, to żebym ja nie uciekł z Indii, a mój tata jest bardzo wpływowym człowiekiem, to mój tata anulował mój paszport. Nawet do tego stopnia Tak. chciał cię zatrzymać na miejscu. Tak. Anulował paszport. Potem moja koleżanka, która pracowała, była prezes w ISEC. Ta organizacja dla studentów i tak dalej, to ona mi załatwiła lewy papier na oryginalnym papieru, że dostałem pracę w Niemczech. To pokazywałem, mówi, że firma to wszystko załatwi i tak dalej. Sam wniosek składałem o nowy paszport.
pilnowałem, że kolega taty nie jest tam, w biurze, bo inaczej moja aplikacja by była już tak wrzucona. Dostałem paszport, wizę. W domu pokazywałem tylko wizę niemiecką, że idę do Niemiec. Uwierzyli? No, musieli. Musieli. A ty wylądowałeś tak naprawdę na Okęciu? Jak wspominasz te pierwsze chwile w zupełnie innej rzeczywistości? Zajebiście. Jestem u siebie. Ale to była szalona decyzja. Bardzo. Nie znałeś tej kobiety? Tak. W ogóle nie znam. W sensie w realu, face to face. Tylko zdjęcia. No, ale jak to się mówi, love is blind. I trafiłem na 6. Cały czas jesteście Tak. razem. Wzięliście ślub kilka miesięcy później, tak? Tak, musieliśmy. Dlaczego? Byłem na wizę. Aha. Byłem na wizę, więc musieliśmy wszystko zrobić. Okazało się, że nasza cudowna ambasada indyjska w Warszawie nie ma aktu małżeństwa. Musieliśmy to załatwiać przez sąd z Niemiec. Wysłali nam z Niemiec papiery. Wszystko było przetłumaczone. My byliśmy bardzo biedni wtedy. Pamiętam, że to nas kosztowało wtedy, w 2001 roku, około 1500 zł. Kupa kasy. Madlena dała całą swoją biżuterię do Lombardu, żeby mieć kasę na to. Ale udało się. Dostałem wtedy pozwolenie, że mogę brać ślub i tak dalej. Braliśmy ślub. Na ślubu też nie było kasy. Ale dzięki Bogu wtedy jeden z banków otworzył specjalną ofertę, nam wysłał, że możecie mieć kartę debetową i tam był 2000 zł. O, wystarczy będzie na ślub. Braliśmy ślub cywilny i na naszym ślubie było 8 osób. Zaledwie 8 osób. Brzmi jak totalne szaleństwo. Czy to znaczy, że twoi rodzice byli, czy nie, te 8 osób? Nie. Moi rodzice dopiero widzieli, kiedy nam się urodził syn. Wtedy im wyplułem wszystko. Powiedziałeś prawdę. Tak. Nie chcieliście, żeby był z tą kobietą i tak jestem. I tak jestem jej mężem. Tak. Nie zabiła mnie, bo bardzo się bali, że dziecko. mi po prostu zabiją. Bo myśleli, że to też jest Rosja i gangsterzy i bla bla bla. Jak wyglądały twoje początki w Polsce? Czy nie miałeś problemu, żeby znaleźć pracę? Jak sobie radziłeś? Jak uczyłeś się języka? Sam. Opowiadaj. 2 lata szukałem, namiętnie pracę szukałem. Nie dostałem. Moja żona miała mały sklepik na ulicy Hetmańskiej. Nadal mamy ten sklep, teraz wynajmujemy komuś. Tam sprzedała damską bieliznę. To Maria mówi, słuchaj Wirek, nie dostaniesz pracy, to chodź, w sklepie mi pomożesz. Ja mówię, a ja nie znam języka. To Maria mówi, to k***a nauczysz. Okej. Żona mówi, trzeba słuchać. Więc stałem za ladą, tak, non-stop. Tylko obserwowałem, jak ludzie porozmawiają. W ciągu 6 miesiącach nauczyłem tyle słów, tyle zwrotów i tak dalej, że mogłem swobodnie sprzedawać damską bieliznę. A w tym malutkim sklepie przy Hetmańskiej, tak? Tak, 8 metrów ma, czyli ciut większe od twojej 7 metrów. Tak. Po ziemi, ale u nas tak. To powiem ci, że ciekawe doznania były. W sensie, że ja byłem wtedy jedynym egzotycznym człowiekiem, który sprzedaje damską bieliznę. To ty nie masz pojęcia. Miałeś klientki? Przychodziły chętnie, czy uciekały? O stary, tyle, że ciekawe, że aż ja będę wolny, żebym ja im obsłużył. Okej. Mieszkasz już w Polsce 19 lat, masz polskie obywatelstwo od jakiegoś czasu. Tak. Głosujesz. Tak. Pierwszy raz. Pierwszy raz głosowałeś. Tak. A jak się czujesz w Polsce? Czy czujesz się tu jak w domu, czy jeszcze nie możesz powiedzieć, że czujesz się na tyle bezpiecznie? Coś w tym jest, bo od kiedy dostałem obywatelstwo, to obserwuję, że bardziej narzekam. Czyli taka typowa cecha Polaków. Stajesz się Polakiem. Tak, ale czuję się z tym dumny. I jest to fajne uczucie. Fajne uczucie, że mogę swobodnie teraz uczestniczyć w różnych
kwestiach, prawda? Czy przez te 19 lat spotykały Cię jednak jakieś niemiłe sytuacje, które przypominały Ci o tym, że no, Twój kolor skóry jednak nieco różni się od przeciętnego Polaka? Tak. Zdarzało się? Tak. Na przykład raz mi w Warszawie nie puścili do klubu. Byliśmy z kolegami, reszta wszyscy biali, ja jedyny. Mimo że dress code dobry, nic tam nie rzucało w oczach i tak dalej. Przychodzi pan łysy. Nie. Jednak nie. I potem cała grupa mówi, okej, jak nie, to my idziemy dalej. Ale tak było ze 2 takich lokalach. Ale to był taki, lajcik. Ale teraz to, co się dzieje, to jest masakra. Jest jakaś zmiana? No. Kiedy syn mi przychodzi, mówi, że on nie chce żyć, no to już była dla mnie załamka totalna. I wziąłem się wtedy za to, żeby zrobić wszystko, żeby i mój syn miał lepiej, i reszta innych dzieci też. Na czym polega ta zmiana? Dlaczego ona się wydarzyła? Wiesz, mi się wydaje, że politycy myślą, że mogą swobodnie dzielić ludzi, żeby osiągnąć swój cel. W tej chwili dzielą ludzi. Mamy Polskę A, Polskę B, tak? De facto to nie jest jakby w pół dzielona, ale w różnych miastach i tak dalej. Jeśli oni nie zatrzymują to dzielenie, 3, maks 4 lata będą wojny domowe, bo ludzie nie wytrzymują, psychicznie nie będą wytrzymały, już nie wytrzymują. Mamy świętej pamięci tego pana, który spalił szary, zwykły człowiek, tak? Plac Defilet. Tak. I ludzie muszą to rozumieć. Muszą rozumieć, bo krzywdy, które robią w sobie, nawet nie innym, ale sobie, na to nie ma lek. Nie ma. A na pewno będą mieli konsekwencje z tego. Na pewno. Nie ma. Natura działa w ten sposób, że jest akcja, jest reakcja. Nie ma inaczej. A my się wszyscy boimy konsekwencji. Czy tę zmianę, jeśli chodzi o nastawienie, o której mówisz, czy to się da wyczuć na ulicy, kiedy spacerujesz ulicami Warszawy? Ja nie spaceruję. Ja nie korzystam z publicznych transportów. Nie korzystasz, bo? Się boję. Bo się boisz. Tak. Się boję w ogóle konfrontacji. To znaczy nie, że ja nie potrafię walczyć o swoje. Mam brązowy pasek na judo. Sobie potrafię. Poradziłbyś sobie. Poradzę sobie. Ale nie o to chodzi, żeby walczyć. Tak. W ostatnim czasie, w ostatnich latach mam takie poczucie, do Polski przyjeżdża coraz więcej Hindusów. Można to zauważyć, myślę, że na ulicach dużych miast. Z czego wynika ta zmiana? Pewnie znasz odpowiedź na to pytanie. Dlaczego Hindusi przyjeżdżają do Polski chętnie? Wiesz co, to jest to, że Polska, jaką Polska jest bardzo fajnie reklamowana w Indiach. Jaką piękny kraj, otwarty kraj i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie jest to, że ludzie im to przyciąga, tych Hindusów. Kiedy ja gadam z tymi Hindusami i mówię po polsku, bo pracują, a to też jest wina Hindusów. To nie, że i wszystkich cudzoziemców jest wina, bo sobie myślą, że mogę gadać po angielsku i będzie mi łatwiej, bo jestem w Europie, a nie muszę uczyć języka polskiego. Musisz uczyć języka polskiego, bo to jest język tego kraju. Tego kraju. To nie jest Indie, gdzie my mamy 250 różnych języków, 1500 mamy dialektów, a ja znam tylko 5 z tych języków, więc wtedy jeden Hindus z jednego regionu, gdzie ja nie znam języka, to my gadamy po angielsku. Ale w Polsce, uczcie podstawowe słowa. Uważasz, że to jest duży błąd? Jest. Że właśnie cudzoziemcy nie uczą się języka polskiego? Jest. Moim zdaniem, szczerze, jeśli ktokolwiek chce w Polsce mieć wizę, nie turystyczną, ale wizę o pracy, to musi być od razu, że ten człowiek musi znać chociażby podstawy języka polskiego. Inaczej nie ma. Ciekawe to, co mówisz, zwłaszcza, że przecież przylatując do Polski
Ja sam nie znałem. musiałeś się tego języka uczyć? Tak, bo sam myślałem, że z angielskim palce w dupie, nie? Nie. I musiałem uczyć. Przez to byłem bardzo biedny. Bardzo. Kiedy nie dostałem pracy, żona była tylko w tym sklepie, małym sklepiku, to mieliśmy taki okres, że nam pracowniczka kradała. Mieliśmy tyle długi, że przez 6 miesięcy codziennie musieliśmy myśleć, czy kupimy dzisiaj masło, czy chleb, bo nas nie było stać. Kupowaliśmy za 5,60, do dziś pamiętam, mortadellę, kilogram. I to jedliśmy przez tydzień czasu. Tak wyglądały początki. Tak. I dlatego na przykład teraz mam wszystko. Czym dzisiaj zajmujesz się w Polsce? Prowadzę firmę konsultingową, gdzie pomagamy kompleksowo polskich firm, żeby istnieć w indyjskim rynku, a indyjskie firmy do Polski. Sprzedajemy też skarpetki made in Poland, a ja ich eksportuję też do Indii. Poważnie? Tak. No co? Trzeba pokazać Hindusom, jaki jest dobry produkt z Polski, nie? Ja u siebie, czasami żona mi mówi, ty Wiren, ty jesteś chyba większy patriota niż większości Polaków, bo ja na przykład jestem anty sprzedawanie produktów w sklepach u mnie, które nie są made in Poland. Jeśli wiem, że dany produkt jest producent w Polsce, to wolałbym od tego producenta kupić. Żeby wspierać swoje. Cały czas. No, sorry, w talerzu, którym zjadam, nie zrobię tam dziurę. Halo, nie robi się. Ten kraj mi dał wszystko, a jest to mój zasrany obowiązek, żeby ten kraj ode mnie dostał wszystko. Naprawdę. I moja żona, ty jesteś duży patriota, przecież tam my mamy tanie. Nie, Marlena. Kupimy tu i im wspierajmy. Inaczej oni zamkną. Wspomniałeś o swoim nastoletnim synu, Tak. który no niestety musi płacić jakąś cenę za to, że jego ojciec nie jest Polakiem, tylko Hindusem. Tak. No chcę zapytać Cię, jak wysoka jest ta cena? Na ile Bardzo, poważna? Bardzo. Teraz zdaję tą sprawę. Bardzo. Bardzo wysoka. I już przeprosiłem wiele razy syna, że tak się stało. Ty przeprosiłeś swojego syna? Tak. Że co, że jesteś jego ojcem? Bo to też nie jest jego wina, nie? Przecież nie wybrał mnie. Gdyby wybrał, no to wtedy jest jego wina. No. You choose, you get. Ale przeprosiłem i mówię, że zrobię wszystko, żeby ci pomóc w tym. Moje relacje z Aleksem nie są tata i syn, bardziej przyjaciół. Się śmiejemy, gadamy o laskach i jego dziewczynach i tak dalej. Fajna czy nie? No, super. W ten sposób. Bo wiem, że Aleks chce studiować poza Polski. A ja mówię, że czemu? W Polsce są fantastyczne uniwersytety. I dlaczego? Przez to, co się dzieje. Nie chcę tutaj. Ciężko mu jest. Tak. Jest ciężko. Co takiego musi się dziać w życiu nastolatka, że ty jako jego ojciec decydujesz się go w pewnym momencie przeprosić za to, że jesteś jego ojcem? Wiesz, kiedy dziecko przychodzi i mówi, że tata, ja nie chcę żyć. A ja mam 2 samobójstwa za sobą, więc wiem, co mój ojciec czuł, kiedy ja chciałem odebrać swoje życie. I wiem, że to jest bardzo trudne. I wtedy, jak Aleks mi to mówił, to płakałem i dzwoniłem do taty. I jemu też przeprosiłem, że takie rzeczy się zrobiło. No i tata, no, to było, minęło i tak dalej. Ja, nie, tata, tak nie jest. I cały czas go wspieram. Ma kolegów, przyjaciół, ale też 4-5. Więcej nie. Nie wychodzi też z domu. Wraca ze szkoły, to w ogrodzie jest sam, albo ze mną, albo z mamą swoją i bawimy się, gadamy. Albo siedzi przy komputerze i sobie uczy
programuje, gada z koleżankami, z kolegami przez internet. Co to są za sytuacje, które doprowadzają do tego, że twój syn przychodzi do ciebie i mówi, że nie chce mu się żyć? Wiesz, Alek się urodził w Polsce, więc de facto jest Polakiem. Tak. To, że ma kolor skóry inną, no, sorry, no. Gdyby Bóg dał taki wybór, to ja sam bym wybrał biały kolor, nie? Bo byłoby ci łatwiej. Zajebiście łatwiej. Przychodzi Alex, na przykład mówi w szkole, ale to już tego nie ma aż tak. Przed to bardzo mocno było i w szkole też kilka razy interweniowałem i bardzo pomocni są nauczyciele, pani dyrektor i tak dalej, więc to było akurat spoko. Na przykład wyzywiska typu ty czarnuchu, co ty robisz tutaj, wracaj do swojego kraju i tak dalej. Ale kurwa, ja tutaj urodziłem. No właśnie. Więc what the fuck. No i potem też czepaty, czarnuch. A dzieci nie noszą tego typu rzeczy znikąd, tylko od swojej rodziny. Od swoich starszych siostr, brat i tak dalej. I to, co pokazywane jest w mediach, w internecie, patostreamerzy, i tak dalej, i tak dalej. Czy masz jakieś sposoby na to, żeby podnieść się na duchu, żeby sobie jakoś poradzić w takich ciężkich sytuacjach? Tak. Co robisz? Ja co robię? Nie wiem, czy ktokolwiek by chciał to zrobić. Pierwsza rzecz, jak rano budzę, to uśmiecham do siebie w lustrze. Jeśli ja uśmiecham do siebie w lustrze, zresztą to jest bardzo ciekawe doznanie, powiem, to uśmiecha się do reszty. Więc jak ja prowadzę samochód, idzie drugi samochód, to ja uśmiecham. Cały czas mam uśmiech. To ludzie czują się dziwni. Co ten facet się tak uśmiecha? Tak. Więc rzecz, która powinna być normalnością, jest rzadkością. Uśmiech na szczęście jest zaraźliwy. Polecamy. Tak. Wiren, bardzo dziękuję za spotkanie. Ja też dziękuję. Dziękuję ci za rozmowę.